Chociaż niektóre z naszych ulubionych filmów mogą być pięknie proste i na temat, istnieje wiele klasycznych filmów, które mają wielowarstwowe znaczenia i podsycają intensywne debaty, które trwają dosłownie dziesięciolecia. Na dodatek czasami fani uknują teorię, która sprawia, że film staje się jeszcze ciekawszy, a powtórne obejrzenie go daje bardzo dużo frajdy. Dlatego poniższe teorie filmowe są tak oszałamiające, że całkowicie zmienią sposób, w jaki oglądasz swoje ulubione filmy. Ta teoria dotyczy jednego z moich ulubionych filmów, czyli Pogromców Duchów. W pierwszej części ustalono, że łączenie promieni, tych z ich specjalnych miotaczy, no to jest bardzo niebezpieczna rzecz i może prowadzić do śmierci. I właśnie tych promieni dotyczy ta teoria. Otóż zanim ukazał się drugi film, wiele osób wierzyło, że Venkman i spółka już nie żyją i utknęli w czyśćcu. I na to potwierdzenie jest wiele pomysłów. Otóż to by wyjaśniało, dlaczego wydaje się, że nikt nie docenia ich bohaterskich wysiłków z pierwszej części. Kierując się tą logiką, wysunięto również teorię, że uroczystość jest w rzeczywistości przyjęciem pośmiertnym mającym na celu uhonorowanie pogromców duchów za ich męczeństwo. Wydaje mi się bardzo naciągana teoria. Akcja Aladyna rozgrywa się w starożytnym Bliskim Wschodzie, a przynajmniej tak nam się wydaje. Jedna z teorii głosi, że wydarzenia rozgrywające się w Agrabachu faktycznie mają miejsce na postapokaliptycznym, pustynnym pustkowiu tysiące lat w przyszłość. Otóż kiedy dżin wychodzi z butelki twierdząc, że spędził w więzieniu 10 000 lat, ale tak naprawdę dobrze orientuje się w naszej popkulturze, krótko mówiąc, on musiał tutaj być. Co więcej, w grze wideo Aladdin można zobaczyć znaki stopu zakopane w piasku, krótko mówiąc, najwyraźniej będące pozostałościami zmienionej epoki, a więc film dzieje się w przyszłości. Trylogia Hobbita sprawia, że wielu fanów J.R.R. Tolkiena drapało się po głowie i zastanawiało się po co, jak, dlaczego. Bo przecież po wykonaniu tak wspaniałej pracy przy trylogii Władcy Pierścieni, pozostając w dużej mierze wiernym książkom, reżyser Peter Jackson, naprawdę fantastyczna robota przy okazji Władcy Pierścieni, krótko mówiąc, bezinteresownie rozwinął fenomenalną, choć krótką pierwszą książkę Tolkiena. W tym momencie wiemy, że nie był to tak do końca jego film, gdyż Guillermo del Toro, który pracował nad Hobbitem, porzucił projekt, studio się obijało, przeciągało cały czas produkcję, i on odszedł z miejsca, z marszu wszedł w to Peter Jackson, który miał nie wiadomo czasu, bo wiadomo, grafiki naglą, film już ma swoją datę premiery, i zaczął kręcić właśnie Hobbita. Ale jedna z teorii to wyjaśnia, dlaczego tak krótka książka stała się podwaliną 3 tak ogromnych filmów. Otóż twórcy tej teorii twierdzą, że w filmie nie było dokładnie tak pokazane, jak to się wydarzyło, ale była to upiększona wersja, którą Bilbo Baggins lubił opowiadać innym ludziom. A jeżeli znasz Bilbo Bagginsa, to wiesz, że to jest bardzo w jego stylu, kiedy próbuje uczynić niesamowitą historię jeszcze bardziej fantastyczną, więc to może się udać, ale to nie zmienia faktu, że trylogia Hobbita do najlepszych nie należy. Ta teoria jest dosyć niepokojąca. Otóż według niej Piotruś Pan jest rzekomo aniołem śmierci, który zabiera dzieci z domów i prowadzi je do zaświatów, które nazywa Nibelandią. Bo czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego dzieci tam nigdy się nie starzeją? Teoria ta mówi, że dzieje się tak dlatego, że te dzieci, krótko mówiąc, nie żyją. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że J.M. Barrie, czyli autor Piotrusia Pana, po śmierci zapisał tantiemy za książkę szpitalowi dziecięcemu Great Ormond Street Hospital, w którym rzekomo zwykł opowiadać swoje historie nieuleczalnie chorym dzieciom i podnosić je na duchu, to rzeczywiście wtedy to ma sens. Prawda? Jak widać, filmy Disneya dostarczają wielu teorii. Jedna z nich dotyczy filmu Tarzan. Otóż Jane z Tarzana jest rzekomo prawnuczką Belli z filmu Piękna i Bestia. Może brzmi to absurdalnie, ale analiza obu filmów może nadać temu pewnej wiarygodności. Otóż obie kobiety pociągają dzicy mężczyźni, mają podobne twarze i uwielbiają żółte sukienki. W rzeczywistości pani Potts pojawia się także epizodycznie w Tarzanie, choć mogłoby to zostać przeoczone przez tych, którzy nie spodziewali się jej zobaczyć, gdy goryle wejdą do obozu ludzi. A na dodatek wydaje się to dosyć dziwne, że w obu filmach pojawia się dokładnie ten sam zestaw do herbaty. Zdaniem niektórych fanów zła królowa z Królewny Śnieżki nie umarła na końcu filmu, jak nam się mogło wydawać. Może to mieć sens, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej magiczne moce i fakt, że mogła sfingować swoją śmierć i przenieść się gdzie indziej, zamiast trzymać się tych 7 krasnoludków. Jedna z teorii głosi, że została ona nowym złoczyńcą, czyli matką Gothel z filmu Zaplątani. Nie jest to tylko podobieństwo fizyczne, ponieważ obie postacie jak najbardziej noszą ciemne płaszcze, obie są postaciami matek, a na dodatek mają obsesję na punkcie młodości. Jedna z najbardziej dziwacznych teorii na tej liście została wysunięta przez dziennikarkę Mary Catherine Ham, która stwierdziła, że Kraina Lodu jest to disneyowska wersja filmu Lśnienie Stanleya Kubricka.
Choć wydaje się to naprawdę absurdalne, istnieje duża liczba podobieństw pomiędzy tymi dwoma filmami, jak chociażby takie same sceny i podobieństwo między postaciami. Bo na przykład Elza z Krainy Lodu i Jack z Lśnienia noszą w sobie coś, co może zranić ich bliskich. Niektóre postacie są również do siebie podobne, fabuła też ma wiele podobieństw, co prowadzi do wniosku, że Kraina Lodu to jest nic więcej, tylko nowa wersja filmu Lśnienie. W Toy Story 2 kowbojka Jessie wyjaśnia, że została porzucona przez swoją byłą właścicielkę o zimnym sercu. Miała ona na imię Emily. Jedna z teorii fanowskich głosi, że była to tak naprawdę mama Andy'ego, co może wyjaśnić, dlaczego Andy ma właśnie taki sam kapelusz jak Jessie. Bo teoretycznie wiek się zgadza, nigdy nie poznaliśmy imienia mamy Andy'ego, no i teoretycznie brzmi to fajnie, ale niestety Peter Docter, czyli dyrektor Pixara, obalił tę teorię, powiedział, że nie, to nie jest prawda. On tak mówi, ale my wiemy swoje. Istnieje popularna teoria fanowska, że wszystkie filmy Pixara mają ten sam wszechświat, co jest dość niepokojące, jeżeli weźmiemy pod uwagę film Auta. Bo najwyraźniej akcja filmu rozgrywa się w przyszłości tak odległej, że wydarzenia z filmu Wall-E to już historia starożytna. Chociaż te wzajemne powiązania to tylko teoria, Jay Ward, dyrektor kreatywny przy filmie Auta, potwierdził, że nie ma ludzi, ponieważ samochody przejęły kontrolę i wykorzeniły rasę ludzką. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji samochody nabrały wrażliwości i przyjęły osobowości swoich poprzednich właścicieli. Brzmi trochę strasznie. Teoria dotycząca Forresta Gumpa mówi, że Forrest Jr. w rzeczywistości wcale nie jest synem Gumpa, bo okazuje się, że jest on inteligentny, jest mądry, no a jego ojciec, krótko mówiąc, no jest prostakiem. A skąd taka teoria? Otóż dlatego, że Jenny okłamała Forresta i powiedziała mu, że syn innego mężczyzny jest w rzeczywistości jego synem. Ona wiedziała, że Forrest jej uwierzy i zaopiekuje się chłopcem, a w filmie przecież kilka razy widać, że Jenny, nie jest godna zaufania. Chociaż wydaje się, że zamierzenia J.K. Rowling, aby seria o Harrym Potterze faktycznie miała miejsce w stworzonym przez nią wszechświecie, istnieje teoria, że Dumbledore, Hogwart i magia są psychologiczną reakcją na straszne warunki i okrucieństwo, z jakim Harry jest zmuszony się zmagać. Bo popatrzmy, bycie uwięzionym z paskudnymi krewnymi takimi jak Dursleyowie i konieczność spania w szafce pod schodami wydaje się wystarczającą traumą, która skłania chłopca do wyobrażenia sobie fantastycznego świata magii i przeżywania w nim różnych przygód. Filmy Pixara mają już swoją jakość i z reguły są to dobre filmy, ale Up może być z nich wszystkich najlepszy. Jedna z teorii fanowskich mówi, że Karl tak naprawdę nie żyje, a jego przybycie do Paradise Falls jest to tak naprawdę przybycie do zaświatów. Mały Russell to tak naprawdę aniołek, który szkoli się, ażeby dostać skrzydła, a nie harcerz próbujący zdobyć ostatnią oznakę odkrywcy dzikiej przyrody za pomaganie osobom starszym. A Charles Muntz ze swojej strony jest w rzeczywistości upadłym aniołem, który chce wciągnąć Karla w bardzo złe miejsce. Ciekaw jestem, która z tych teorii wydaje się Tobie najbardziej prawdopodobna. Napisz mi o tym w komentarzu, a jeżeli podobał Ci się film, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Całość montował Lincoln, zaraz tutaj znajdziesz link do jego kanału, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów z ciekawostkami, to na tych listach znajdziesz ich całe mnóstwo.